Dzień dobry, kochani. Witam się z Wami z Polski. Jak widać, nie jest to nasz standardowy układ, ale jestem od poniedziałku w Polsce. Dzisiaj mamy sobotę. Tak, sobotę. Znalazłam chwilę na nagrywanie, ponieważ rodzinka pojechała święcić jajka i ja siedzę w domu. Ja jestem chora, zresztą pewnie słychać w moim głosie, no ale niestety musicie się chwilowo przyzwyczaić. Co dzisiaj? Dzisiaj będzie inaczej, tak jak mówiłam. Będą wstawki takie z tego mojego pobytu tutaj, ze sklepów, które odwiedziłam. Zaraz Wam to wszystko puszczę. Chciałam się tylko tak wstępnie przywitać. Na sobie mam Suzy Sweater. Pewnie Wam napiszę od kogo, bo już oczywiście zdążyłam zapomnieć. Ale chyba Susan Miller, powinnam mówić Miller, nie Muller, postaram się pamiętać o tym. Może uda mi się pokazać Wam też jakieś robótki, które rozpoczęłam lub które kończę. To może od razu. Na wstępie mamy to. To jest kamizelka Hannah Slipover od The Knit Poor Girl. Pamiętacie, jak ją zaczynałam? Robię ją z Super Softa od Holst Garn. Jak widzicie, już jest praktycznie skończona. Mam plisy, mam wykończenie jednego tutaj z tej strony, powiedzmy rękawka, z drugiej jeszcze jest do wykończenia, dół jest zrobiony, są rozpierdaki. Natomiast jeśli chodzi o te listwy, plisy guzikowe, muszę je poprawić, bo oczywiście miałam gorączkę i zrobiłam chyba o 2 rzędy za wąskie i tak jak tutaj, gdzie są guziki, to by jakoś nie przeszkadzało, ale tu, gdzie mam dziurki na guziki, widzicie, tu jest za blisko brzegu i się tak brzydko wybrzusza, więc chyba sobie spróbuję, dorobię co najmniej jeden rządek i dopiero wtedy zamknę. Zamykanie jest takie zwykłe, tak jak było o Boże, w opisie, we wzorze, tylko że chyba troszkę za luźno to zrobiłam, więc nie wiem, czy nie zrobię troszkę ciaśniej. No i jak widzicie, tak to w tej chwili wygląda, prawie skończone. Blokować to już będę u siebie, bo tutaj nie mam odpowiednich narzędzi. Także to jest to. Kolejną robótkę, którą zaczęłam jeszcze przed przyjazdem, to jest takie moherowe coś. To jest wzór od Pasquali, Fetter coś tam. Tu Wam napiszę oczywiście w zbliżeniu. Nie wiem, czy będzie widać. Wygląda to tak. To są 2 kolory moherku. Jeden to jest premia od od Lamany, przepraszam, a drugi to jest Ito, który miałam w zapasach też, zresztą tak jak i ten. I postanowiłam sobie zrobić tą moherową chustę. Ona jest bardzo prosta do wykonania. Tu się właśnie te 2 kolorki łączą. Bardzo ciekawie to wygląda. Ja ją zobaczyłam pierwszy raz w Toruniu na drutozlocie na stoisku między drutami. Tam była w takiej jasnej odsłonie. Bardzo mi się spodobała i w końcu ją narzuciłam na druty. Świetna rzecz, jeśli się ma takie pojedyncze motki. Także to jest to. No i ostatnia taka robótka, którą mam tutaj ze sobą, to zobaczcie też na pewno na przybitkach, jak ją dziergam. To jest chusta z darmowego wzoru od Justyny Lorkowskiej, której nazwy kompletnie nie pamiętam, ale wygląda ona w ten sposób. Źle Wam pokazuję. Tak. Coś takiego. Jak widzicie, tu są takie ząbki, to oczywiście trzeba będzie ładnie zblokować. Prosty ażurek. Wszystko się robi prawymi oczkami, więc to jest ściek francuski. O! I to jest ten moteczek, który też Wam już pokazywałam, ręcznie farbowany, który zakupiłam już naprawdę dawno temu, chociaż nie, ja go kupiłam też w Toruniu, no to dawno, ale kupiłam go też w Toruniu u Joasi z Yarn Power, do której zresztą mam nadzieję uda mi się wybrać. We wtorek się wstępnie umówiłyśmy, ponieważ wcześniej nam się nie udało, bo mi tam coś wypadło, teraz znowu jestem chora, więc zobaczę, jak się będę czuła, bo nie chcę też oczywiście nikogo zarazić, ale tak, także to było tytułem wstępu. Mi się już robi gorąco i strasznie się, jak możecie zapewne słyszeć, męczę samym mówieniem, bo brakuje mi oddechu, ale spoko, damy radę. Teraz puszczę Wam te wszystkie przebitki i tak dalej i wrócę do Was na koniec, żeby pokazać Wam tak szybciutko
te wszystkie moje zakupy, jest ich sporo, więc będę się streszczać, a takie konkretniejsze jakieś opowieści o danych włóczkach, próbki, to już będą w następnych vlogach. Także zapraszam teraz do skrótu po naszym rajdzie, a ja wrócę do Was za chwilkę. Witajcie kochani, witam się z Wami z drogi, a konkretnie z drogi w Lesznie, tuż koło dworca kolejowego. Jestem w trasie do pracy Dagmary, ze składu rękodzieła Pracownia Dagmary, bo kończę pracę za jakieś 40 minut i stwierdziłam, że mogę się do niej przespacerować. GPS pokazuje mi 25 minut, więc miejmy nadzieję, że trafię. Bo ja Leszna kompletnie nie znam. Ale dobra, może od początku. Jestem w Polsce, przyleciałam w poniedziałek. Rozpakowałam paczki, które tu miałam. Pokazałam część z tych zakupów na Instagramie. Były tam włóczki z międzydrutami, była czarka od Kania Ceramika, była paczuszka od Irenki z motkami z Waka. Co ja tam jeszcze miałam? Nie pamiętam, nieważne, na pewno Wam to wszystko będę później pokazywać. Istotną rzeczą jest to, że dzisiaj wybrałam się do Leszna, właśnie żeby spotkać się z Dagmarą. Pojedziemy wspólnie do Lilopi, a później zostaję u Dagmary na noc, ponieważ jutro pojedziemy do Wrocławia na rajd po sklepach. A konkretniej mamy w planie międzydrutami i mamy w planie włóczkomaniaczkę. Tak. Przepraszam, że tak mrużę oczy, ale jak widzicie, słoneczko jest piękne. No, gdzie ja w ogóle jestem? Wygląda to tak. Idę, ale zaraz będę musiała z Wami, że tak powiem, pożegnać, bo muszę spojrzeć na GPS-a, gdzie ja właściwie mam iść, nie? No, kurde, żebym ja doszła. No, ale dobra, mniejsza o większość, dziś dojdę. Dzięki Bogu za GPS-a. Jak widzicie, pogoda jest piękna, jest słonecznie, jest miło, nie wieje, aczkolwiek jest dość chłodno. Ja mam na sobie chyba za dużo warstw, zaraz się będę rozbierać, a chwilowo się z Wami rozłączam, bo muszę sprawdzić, gdzie ja właściwie mam iść. Prawo, lewo, wprost? Nie, no wprost nie mogę, ale lewo czy prawo, także podłączę się do Was już niedługo. No kochani, chyba dotarłam. Tak przynajmniej twierdzi GPS, jest tu jakaś szkoła, więc to chyba to. Siedzę sobie w parku, który jest dosłownie obok tej szkoły, taki mały parczek. Widziałam gdzieś nazwę, ale zdążyłam już zapomnieć. Także czekam, aż Dagmara skończy pracę. Mam nadzieję, że jestem w odpowiednim miejscu, jeśli nie będzie musiała mnie szukać po mieście, ale liczę na to, że jednak trafiłam. Także tak jak Wam wspomniałam w poprzednim wejściu, plan jest, że wpadamy do Lilopi, oglądamy włóczki, gadamy z dziewczynami, no a później się okaże, co będziemy robić. Tak jak mówiłam, zostaję tutaj na noc i jutro ruszamy na Wrocław. I tam będzie rajd po sklepach. Na chwilę obecną właściwie nic się ciekawego nie dzieje. Spędziłam 2 dni w domu z rodzinką. Wprawdzie miałam w planie pojechać jeszcze do Joasi z yardpower.pl, ale wpadła ciotka, zresztą nieważne, coś się tam wykrzaczyło, ale jest szansa, że uda mi się do niej wpaść po świętach we wtorek, więc trzymajcie kciuki. Ja się na razie rozłączam i czekam na Dagmarę, także do zobaczenia. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Dagmara się tutaj nie chowa. Nie, to wcale nie jest drugie ujęcie, wcale nie. Witamy. Po tylu latach, wiesz, męczarni, biegania z pracy, żeby dziecko zdążyć odebrać. No, to tak się wydaje. No i to jest hardcore. Był, teraz już jest dużo łatwiej. No i ja już będę z tym coś kombinować przecież, no. No to jest przepiękne. Przepiękny jest, no. Na pewno go nie było. Za późno, już twój tyłek jest nakręcony, przykro mi bardzo.
Trzeba nakręcić te piękne niebieskie spody, bo one są takie po prostu, o, moje mitensy. Ja mam tyle tych mitensów. Trzeba jeszcze więcej. Ja wiem. One są absolutnie cudowne, na moje wiecznie zmarznięte. O, kotek! Jaki kocior! Ale czad. Ale się naszyła. O Jezu, ile maszy. Co my oglądamy? To są nowe moteczniki, czy torby, czy co? No, no to tylko. Ja bym to jako torebkę nosiła. Możesz, ja noszę. Bo to no. To wcale nie... Chcesz jakiegoś sobie sprawdzić? A ty masz w ogóle nasz potecznik? Ja nie? Masz. To jest karygodne. Przepraszam, ja tu nie mieszkam na stałe, bywam tylko, tak? A jak ostatnio bywałam, to nie było. Masz okazję. No, Ja uwielbiam, naprawdę. ładne. Jeszcze nawet nie ma w sklepie. Ile Naprawdę. fajnych materiałów. Oczywiście. Wiesz. No, czekaj, tak. A, oj, Dagmara w kadrze jest, wybacz kochana, z takim pięknym kotkiem. A, Pięknie. A trzeba coś nagrać. no raczej. Uwaga. Kupiła. Posilamy się przed zakupami. No co, muszę przecież. Tak. Ja muszę Nie będzie odebrać. czasu. Ja muszę odebrać te swoje. No. I bardzo zdrowa kawa. Dobra, gdzie idziemy? Do włóczkomaniaczki. Tak jest, idziemy. Tutaj to tak średnio do nagrywania. Ale jest dobrze. Tak. Myślimy, że otwarte. Widzę, ktoś tam jest w środku. Dzień dobry. Sorry, że tak nagrywam, ale to tak od razu. O, dobra. To tak jak szukać, no, Polski szukać w Czechach, nie? Najgorsze, że ja się dowiedziałam tego, jak byliśmy w Aderszpachu, w tym skalnym miasteczku, z psem. I on był bardzo zestresowany, rzuciłam mu smaczki tam na trawie i mówię, szukaj, szukaj. I tak wcześniej idą, tak. Mówię, co chodzi, nie? I nic mi powiedziała. Okej. No dużo jest takich, no, gier, że winien. Już nie mówiąc o tym, Gdzie idziemy? to między drutami. Tak samo jak Dokładnie tak. chyba... Nie otwierają drzwi. O, tu macie kuchnię miejsca na przykład. Jeszcze jest, czy co tam jest? My nie chcą kupić. O, no właśnie. Chodź, Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Gwiazdy. Hej, hej, kochani. Już po wycieczce, już po wszystkich sklepach jestem trochę zmęczona. Siedzę teraz w samochodzie mojego wujka. Moja córka właśnie z wujkiem i z psem poszli do lasu na spacer, a ja stwierdziłam, nie, wystarczy. Nie wiem, na czym skończyłyśmy, bo tam wrzuciłam właściwie już różne filmiki skrótowe z tych naszych podróży z Dagmarą i Olą. Zakupy udane. Jestem naprawdę zmęczona. Jest teraz godzina 17:35, a ja wyruszyłam z domu tutaj mojej rodzinki wczoraj o godzinie po 10. Po 10 pojechałam właśnie do Dagmary do Leszna. Tam też pewnie był filmik, w którym pokazuję, a właściwie mówię do Was w trakcie mojej pieszej wędrówki do miejsca pracy Dagmary. Także to już widzieliście. No i co jeszcze? Co jeszcze? Oprócz tego, powtórzę po raz setny, jestem zmęczona, ale przecudownie zmęczona. Takie pozytywne zmęczenie, takie miłe. Zakupy obok mnie jeszcze bardziej mnie nastrajają pozytywnie. Córka jak zobaczyła, co ja naprzywoziłam, to oczywiście stwierdziła, wiesz, że nam się to do walizki nie zmieści. Ale musi się zmieścić, bo ja przywiozłam ze sobą sporo włóczki dla Natalki i dla Dagmary też przywoziłam włóczki i przywoziłam również włóczki na ten prezent z rozdania poprzedniego dla bodajże Pauliny, która wygrała, więc tak naprawdę sporo zapasów w tej walizce miałam, więc myślę, że wszystko się uda tam zmieścić.
Co jeszcze, moi drodzy? Złożyłam sobie oczywiście zamówienie w Włóczkotece u Paulinki. Także właśnie widziałam chyba teraz powiadomienie, że już jest w paczkomacie, więc kolejne włóczki, które będę sobie wypróbowywać. I co jeszcze? Jeśli się uda, to wpadnę jeszcze do Joasi z Yarn Power, ponieważ sklep jest chyba w Mirkowie, a to jest rzut beretem od domu mojej rodzinki. To jest inna wioska, tuż obok. I możliwe, że, chociaż może to nie, to jest Długołęka, przepraszam Was bardzo, Mirków to jest bodajże Wool Loop i tam też najprawdopodobniej zamówię pewną włóczkę i sobie odbiorę na miejscu, także jeszcze nie koniec zakupów, ja to oczywiście zawsze wpadam w szał, ale tak to jest, no ja nie z każdego sklepu w Polsce mogę sobie zamówić do UK, więc jak już tutaj wpadam, to wtedy robię sobie większe zakupy. Natomiast jeśli chodzi o targi, te w Krakowie, to ja owszem, będę tam robić jakieś zakupy, z tym, że ja na targach przeważnie kupuję pojedyncze motki na wypróbowanie. I mam ich wtedy sporo, ja sobie je na spokojnie wypróbowuję, robię sobie próbeczki, pokazuję je później Wam, żebyście też mogli zobaczyć co i jak. I wtedy decyduję, czy taka włóczka, dajmy na to, jest mi potrzebna, czy chcę ją w ilościach większych, mniejszych, czy w ogóle. Także tak najpewniej na targach właśnie to będzie wyglądało, ale zobaczymy, może będzie tam włóczka, która mnie tak zachwyci, że kupię sobie większe ilości. To jeszcze zobaczymy. Ja targi też uważam za takie fajne miejsce spotkań, pogaduch i zobaczenia się z osobami, z którymi na co dzień nie mam takiej możliwości, bo mówię, no ja w Polsce nie mieszkam, więc niestety nie mogę się na bieżąco z nikim spotykać, a dla mnie jest to ważne i istotne się z Wami widzieć, z Wami pogadać i no wiecie. Także tyle na dzisiaj. Mamy czwartek chyba. Więc myślę, że jutro będę siedzieć i próbować jakoś sklecić to wszystko. Może jeszcze uda mi się dograć jakiś filmik, w którym Wam na szybko pokażę te zakupy. No i tyle. I mam nadzieję, że uda mi się Wam właśnie w sobotę jakiś filmik wrzucić. Dobrze. Mam nadzieję, że spodobał Wam się skrócik. I co teraz? Co teraz, kochani? Teraz pokażę Wam na szybciutko, co tam sobie pozamawiałam, co na mnie już czekało. Czekał na mnie kubeczek dziewiara od Kania Kania Ceramika. Nie będę Wam teraz pokazywać, bo jest w użyciu gdzieś tam. Na pewno pokazywałam na Instagramie. Czekał na mnie duży knitting box od The Knitting Box. Simon, czy Simon, nie jestem pewna jak wymawiać imię, ale chyba Simon. Zrobił mi na specjalne zamówienie tego knitting boxa w kolorze i z materiału, który był z oryginalnych knitting boxów, tych pierwszych. Natomiast w tym designie makaron. Bardzo mi się podoba kolor, wszystko mi się podoba, jestem naprawdę zadowolona z tego knitting boxa i wiem, że będę kupować kolejne. No niestety, to jest taki negatyw, tak mi się spodobał, że chcę więcej. Co jeszcze na mnie czekało? Z takich rzeczy chyba wszystko. Natomiast jeśli chodzi o włóczki, to tak, mam Waka, Yarn Knitters, to jest ten ich moher. Pewnie go znacie, on jest od dużo, nie wiem jak długo, ale długo już niedostępny. To natomiast wysłała mi ręka z kanału, o Boże, Chronicle Knitter, coś takiego, bo była zmiana. W tej chwili nie nagrywa vlogów, ale jest na Instagramie, wrzuca posty, także pewnie ją znacie. I miała w swoich zapasach właśnie 2 te moteczki. Ja mam w domu 1 i udało mi się od niej właśnie zdobyć, za co bardzo, bardzo dziękuję. Zamówienie z międzydrutami wcześniejsze, jak była promocja wielosztuk na alpaczkę, to jest to. I to jest, kochani, Pasquali Alpaca Lace. I ja to będę dołączać do włóczek, które posiadam w domu. Mam taki wstępny plan, oczywiście, wiecie, to się może zmienić. Kolejną włóczką jest włóczka Balayage, też od Pasquali w takim pięknym kolorze. Widać, w jakiej fazie jestem. To jest włóczka, którą znam, z której robiłam już próbkę, otrzymałam ją wcześniej od Pasquali właśnie w pojedynczym takim moteczku. Strasznie mi się spodobała. Jest niesamowicie miękka i przyjemna, więc musiałam ją mieć. I już patrzę, czy coś tu jeszcze od nich zamówiłam. Tak, Lamana Pióra. Jak zamawiałam tą włóczkę, jeszcze nie miałam z nią styczności, natomiast później już dostałam też moteczek od Lamany w ramach współpracy, pokazywałam Wam, więc pewnie ją znacie. Jest super, super jako dodatek do czegoś. Tutaj mam kolor 48.
I ona ma, powiem Wam, kochani, 400 metrów w 50 gramach. To jest taki naprawdę lace, świetna jako dodatek, jeżeli nie chcemy dodawać moheru. I ja tak właśnie planuję jej użyć. Także to były te zakupy z międzydrutami, które już na mnie czekały tutaj w Polsce. Natomiast później wybrałyśmy się na zakupy, jak zapewne widzieliście, do różnych sklepów. I teraz tak, gdzie ja mam ten motek? Chciałabym Wam, jest. Pierwszy moteczek, bo pierwsze zakupy były odwiedziny właściwie w sklepie Lilopi, też pewnie już na filmiku widzieliście, ale pokażę Wam tutaj dokładnie. O, takie przepiękne nopki. Ja je zobaczyłam i ręka mi pokazała, jak tam poszłam podejrzeć, jak kręci motki. Właśnie zakochałam się w nich od razu. Dobrałyśmy idealnie sobie kolor nitki podstawowej do tych nopków, także jak widzicie, tu nie ma jakiegoś mocnego melanżu. I to się pięknie wszystko ze sobą łączy, z tym, że to jest bawełna. Ja chciałam merino, ale merino nie było takiego koloru. Wyszedłby mi za duży melanż. Tu pasowało idealnie. I tu mamy właśnie 50% recycled cotton i 50% cotton. 1100 metrów i tu są 3 niteczki plus nopki. Tak mi poradziła Dagmara, z którą tam byłam. Z tego będzie możliwe, że kolejny April Tea właśnie w wersji letniej, bo bardzo mi się ten wzór spodobał. I jeszcze Karolinka dała mi coś takiego. To jest Stanley. Jak to się nazywa? Leonardo. Ładny kolorek i powiem Wam, że to jest moher, ale z dodatkiem sztuczności. Także od razu mówię, osoby, które kompletnie nie chcą się ze sztucznością mieszać, że tak powiem, wybaczcie, ale ja również próbuję takie włóczki, tak jak w swoim April Tea mam właśnie Elbę, która też ma w sobie sztuczność i póki co sprawdza mi się to super. Tu mamy 50% kit mohair, 10% merino, 20% akrylu i 15% poliamidu, czyli łącznie sztuczności mamy 35%. Ja rozumiem, że nie każdy może coś takiego lubić. Oczywiście ja też jestem za całkowicie naturalnymi włóknami, jednak to jest dość przyjemne. Ładne ma kolorki, ma ich naprawdę dużo i na przykład w połączeniu z jakimś takim 100% wełną i tak dalej, ten dodatek poliamidu nie będzie, myślę, aż taką przeszkodą. Mówię, mi w tym moim April Tea zupełnie to nie przeszkadza. Ja dostałam ten motek od Karoliny właśnie, żeby sobie wypróbować, ale kochani, cena to jest też sztos, bo tutaj jest 9 zł bodajże za motek, także jest to naprawdę budżetowy moherek i powiem Wam, jakby się na przykład komuś marzył kocyk z moheru, a to za mną chodzi, nie wiem dlaczego, ale tak mi wpadł do głowy pomysł kocyka moherowego, oczywiście z bazową jakąś inną nitką, ale z dodatkiem moheru. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Ja wiem, że to nie jest najlepszy pomysł, ale tak mi jakoś łazi po głowie. To myślę, taki moher jak najbardziej by się przydał, bo wiadomo, na koc już nam trochę tych motków potrzeba. Ale stwierdziłam, że bardzo chętnie wypróbuję. Zobaczymy, jak mi się będzie go przerabiało, jak on się będzie zachowywał, ale daję Wam znać, że również są takie budżetowe wersje do zakupu i naprawdę było tam sporo kolorów. Z Lilopi już pojechałyśmy do Dagmarki, spędziłam u nich wieczór, noc, super było po prostu, jak zawsze u Dagmary. Dagmara ze skład rękodzieła, pracownia Dagmary, znacie ją zapewne z Instagrama, a jak nie, to bardzo polecam, to jest moja psia psiuła i co? I namawiam ją, żeby zaczęła kręcić vlogi dziewiarskie, bo dziewczyna naprawdę ma sporą wiedzę i jest przesympatyczną osobą. I ma takiego samego chyzia na punkcie kupowania włóczek, jak i ja, więc na pewno sporo by Wam miała do powiedzenia i pokazania, i także jeśli chodzi o druty. Taką kolekcję drutów, jaką ma ta dziewczyna, to ja w życiu nie widziałam. Ale dobra, lećmy dalej, tylko się poprawię. Mam nadzieję, że kamera mi nie spadnie, bo tak na słowo honoru ją ustawiłam. Wpadłyśmy do włóczkomaniaczki. Tak. Kochani, Walentyna to jest przecudowna osoba. Ja już to wiedziałam wcześniej, bo byłam u niej raz. Jest tak przesympatyczną osobą, że to jest po prostu niesamowite. Zostałyśmy tam przyjęte, ponieważ byłam ja, Dagmara i Ola. Ola ma chyba swój Instagram Taniolka. Ja Wam wszystko wypiszę, bo wiecie, jak to z moją pamięcią. Także możecie do niej zajrzeć.
Pojechałyśmy razem z Leszna do Wrocławia i właśnie pierwszym przystankiem, oprócz McDonalda, była Włóczkomaniaczka. I kochane, tak nam tam było miło i przyjemnie, tak nam się super rozmawiało. Siedziałyśmy tam z Walentyną chyba 2 godziny na pewno. Wypiłyśmy herbatkę, zjadłyśmy sobie ciasto, no ja w każdym razie jadłam. No i oczywiście plotkowałyśmy o włóczkach, ale nie tylko, także naprawdę przecudowne miejsce, koniecznie tam zajrzyjcie. I ja już wiedziałam, co będę brała, tylko liczyłam na to, że będzie odpowiednia ilość i była. To jest włóczka, ja nie umiem tego przeczytać, ja tu czytam lakę, ale to się chyba jakie, nie wiem. Zapytajcie Walentynę, ona będzie wiedziała. Ja na to mówię lakę i to jest włóczka od Rosarios 4. Ja tą włóczkę posiadam w domu 1 motek w tym właśnie konkretnym kolorze i ona mi się tak podobała, tak jest cudowna, tak super próbka wyszła, że wiedziałam, że to będzie jedna z tych włóczek, których będę musiała zamówić więcej. I tu, moi drodzy, mamy 89% wełny organicznej i 11% jaka. W 50 gramach 200 metrów. To jest kolor 03. Zachęcam Was do obejrzenia jednego z filmów Włóczkomaniaczki. Nie wiem, czy to chyba jest ostatni, czy może 2 wcześniej, w którym ona opowiada właśnie o tej włóczce, a jest tam warto posłuchać, ponieważ ta włóczka, tu akurat w motku nie widzę tym konkretnym, ale gdzieniegdzie znajdują się takie ciemne plamki i to jest przecudowne. Ja kocham to właśnie nieregularne, takie różne przetarcia i tak dalej, no i ona jest niesamowicie mięciutka, to jest cudo, także to kochani, ale kupiłam również coś innego, czego w ogóle nie planowałam, ale jak dotknęłam, to już wiedziałam, że to będzie moje. I uwaga, nie jest to w kolorze beżu ani brązu. Zobaczcie. Takie cudo. To jest Golden Socks Alpaka od Prolany. Beatko, Beatka Dziarmaga, to jest kolor dla Ciebie. I mamy tak, 70% alpaki i 30% poliamidu, bo to jest taka skarpetkowa, 100 gram 390 metrów. Motek cały ma 100 gram, więc to jest naprawdę warte grzechu. Dobra cena jest na tą włóczkę, jest bardzo mięciutka, strasznie mi się podoba, wiecie, że ja uwielbiam alpakę. Ma gdzieniegdzie taki większy włosek, jest cudna. Ten kolor mnie... Były tam brązy i myślałam, ale ten jakoś tak pierwszy do mnie przemówił. I mówię, nie, ja muszę go mieć. Ale żeby nie było, wiecie, nudno, to mam też to. To są na pewno znane Wam cekinki od Rico Design, Make It Bloomsien. I ja sobie je dołożę. I będzie szaliczek, no bo jak żeby inaczej, będzie szaliczek. Także to są moje zakupy właśnie od Włóczkomaniaczki. Dagmara również się skusiła na tą włóczkę, tylko w takim pięknym, rudawym kolorze. Natomiast Ola kupiła sobie właśnie Make It Bloomsien, ale te beżowe, takie z pięknymi cekinkami. Ja też je mam w domu i czekają właśnie na przerobienie. Dobra, tyle u Włóczkomaniaczki. Było naprawdę przecudownie i bardzo, bardzo dziękuję Walentynie, że nas tak genialnie przyjęła i po prostu wow, takie sklepy to jest skarb. I takie właścicielki. Dobrze. Później poleciałyśmy, chciałabym, żebyśmy poleciały, pojechałyśmy tramwajem albo autobusem, a już sama nie wiem, nieważne. Chyba szłyśmy najpierw na piechotkę, a później złapałyśmy chyba autobus. Tak, jakoś tak to było. Nieistotne, dotarłyśmy do Między Drutami. Między Drutami zapewne znacie Kasię, znacie jej syna. Ja tam spędziłam bardzo długi okres z synem Kasi, który opowiadał mi, ja uwielbiam jak on opowiada o włóczkach, o nowościach. Pokazał mi właśnie nowości od Pasquali, powiedział mi o nowościach, jakie szykuje Cardiff. Ja już tam mam 2 włóczki zapisane, które chcę koniecznie, bo są przecudowne. Pokazał mi te swoje szaliczki genialne. Próbki z tych niesamowitych zwierząt, że ja po prostu nie mogłam uwierzyć, że to jest dzianina. Ale to trzeba by być tam, pomacać i zobaczyć. Także ja uwielbiam te nasze rozmowy, bo ja się wiele dowiaduję dzięki temu. I też o procesie produkcji w ogóle rewelacja. No ale były też zakupy.
I część zakupów ja już sobie dzień wcześniej w nocy zamówiłam, bo wiedziałam, że ja po prostu zapomnę kupić to, co jest mi potrzebne, bo wiecie, tyle będzie wszystkiego, że kompletnie mnie to wybije z rytmu i wyjdę ze sklepu z tymi rzeczami, które super, na pewno też chcę, ale nie z tymi, które wiem, że potrzebuję na pewno. Ale dobra. Jedna z takich rzeczy dodatkowych, które kupiłam, to jest włóczka Harmony od Lana Gatto bodajże, tak? Tak, i to jest 100% Merino Extra Fine, to jest cienizna, ponieważ tu w 100 gramach mamy 1500 metrów. Ja to kupiłam, żeby dołożyć do włóczki bodajże Along avec Anna, żeby ją odrobinkę pogrubić. I tu mi się kolor pięknie zgrał. Kupiłam sobie 2 pary drutów Quartz, bo ja posiadam rozmiar 4. To są Ciaogu Quartz, dobrze mówię? Chyba tak. Kupiłam sobie 3,5 i 4,5 dodatkowo, ponieważ z takich korzystam najczęściej. Kupiłam sobie również szczotkę do moheru od Petit Knit. Zaraz wam ją pokażę. Jak tylko ją wyciągnęłam. Fajna taka. No drewienko. Jest dość, może nie miękka, ale nie jest to jakiś taki sztywny włos, więc myślę, że fajnie się sprawdzi, a jednak mam troszkę tych moherowych udziergów. Także dla spróbowania wzięłam sobie to. Mohair Bliss. Mam w domu 3 motki, nie wiem czemu kiedyś kupiłam 3, bo to jest zdecydowanie za mało, więc dokupiłam sobie 4. Jak tam farbowanie będzie inne, to jest nieistotne, zawsze mogę tam dorzucić do wykończeń, prawda? No, damy radę. Dokupiłam też sobie 1 motek Arctic Pearl w kolorze granatowym, taki piękny, bo chcę go połączyć z włóczką Sławę, też od Pasquali, i zrobić sobie oczywiście szaliczek, żeby spróbować, jak wychodzi dzianina z tego połączenia, bo podobno jest świetna, więc stwierdziłam, że wypróbuję sobie właśnie najpierw na szaliczku. A że mam Sławę, to dokupiłam sobie tylko Arctic Pearl. Tu są te druty dalej. Dalej, kupiłam jeszcze włóczkę Itokinu. Taka o. To jest jedwab, 100%, 425 metrów w 50 gramach. Po cóż ja to kupiłam? A żeby połączyć z innym jedwabiem od Juleczkowni w jakiejś takiej letniej bluzeczce. Jeszcze nie wiem co dokładnie, ale chcę mieć takie połączenie. Ten, który ja mam od Juleczkowni, to jest taki naturalny kolor, jaśniejszy chyba i w cieplejszym odcieniu, ale myślę, że w połączeniu wyjdzie taki fajny, delikatny melanż. Skorzystałam również z promocji na włóczkę Pasquali Puno. Tam macie do wyboru, chyba jeszcze na sklepie są, 2 kolory. To były kolory, które były zbyt podobne w palecie do innych, więc wycofano je z produkcji. To była taka, chyba raz zrobili, wyszło, że jednak ten kolor im nie odpowiada, jest zbyt blisko innych kolorów już dostępnych, więc one były chyba za 32 zł za motek. Więc skorzystałam, normalnie chyba są za 40, skorzystałam z tego. Tutaj mamy 70% organicznej bawełny i 30% alpaki. Świetna właśnie na takie udziergi przejściowe, a w moim wypadku w UK nawet i letnie. Bardzo przyjemna, jest delikatna, nie taka sztywna jak typowa bawełna, no bo jest tu jednak ta alpaka, fajnie skręcona i jak widzicie ma takie przetarcia, nie jest takim gładkim kolorem, więc też skradła szybko moje serce. Drugi odcień jest, jaki on jest, kochani? On jest taki szarawy bardziej, z tych, które są w promocji. Możecie też kupić sobie, chyba 30 zł kosztuje niefarbowana wersja i farbowane, te normalne kosztują, tak jak mówiłam, chyba 40 zł. Także to były te zakupy. U Kasi też było przecudownie, też jakieś 2 godziny tam spędziłyśmy. Ja przepraszam, że ja tak szybko mówię, ale zaraz mi tu cała rodzina wpadnie i ja już nie będę mogła nagrywać, bo oni oczywiście będą tu wpadać, będą gadać i wiecie. No, ale lecimy. Super było, posiedziałyśmy, pogadałyśmy. Ja się tam również spotkałam z Magdą, z Magdy Pamiętnik Dziergany, też wam napiszę, jak coś kłamie. Umawiałyśmy się wcześniej, udało się tam na miejscu spotkać, więc trochę pogadałyśmy. Madzia mnie odprowadziła na przystanek, miałyśmy zrobić sobie zdjęcie i oczywiście o tym zapomniałyśmy. Ale nic straconego, zobaczymy się na targach w Krakowie już niedługo. I Madzia zgadała się również z Dagmarą i z Olą, więc najprawdopodobniej pojadą razem właśnie do Torunia z Wrocławia. I tam się wszyscy, nie Torunia, przepraszam, kłamię was, do Krakowa. Boże.
z Wrocławia do Krakowa i tam się spotkamy na targach właśnie krakowskich. Natomiast dzisiaj, kochani, dzisiaj moja chrzestna pojechała rano jeszcze na zakupy i przy okazji odebrała moją paczkę od Włóczkoteki, bo nie mogłam nie skorzystać z okazji, że jestem na miejscu i mogę sobie coś zamówić, a wiedziałam, co chcę zamówić, bo już myślałam o tym wcześniej, tylko właśnie czekałam na podróż do Polski. Oczywiście pięknie zapakowane, nie będę Wam pokazywać, bo ja to oczywiście rozszarpałam od razu, ale piękny czarny kartonik, zawiązana wstążeczka, pięknie, jak zawsze. W środku zawsze jest taka karteczka. I teraz, kochani, tak, pierwsza z zamówionych włóczek to jest Hamilton Tweed od BC Garn, bo jak ja zobaczyłam ten kolor, to ja powiedziałam nie, ja to muszę mieć. Piękny tweedzik, cudowny kolor bazowy, ładnie tu wygląda, to jest taki beż, szarość, brąz, ja nie umiem tego określić, ale tak mi się spodobał i tak wygląda na stronie, tak pokazywała go Paulinka i tak faktycznie jest w rzeczywistości. Tu mamy 90% wełny i 10% wiskozy. Wiskoza to są, podejrzewam, właśnie te tweedziki. I tutaj mamy, to jest kolor 19. Ojejku. I mamy tu 100 metrów w 50 gramach. Ja mam chyba 11 motków. Jestem zakochana. Mięciutkie, przyjemne, fajnie skręcone. Ja lubię tego typu skręt. Także tam jest też, są oczywiście inne kolory, więc zaglądajcie koniecznie do Paulinki. Wzięłam sobie też 2 moteczki tego cuda, bo ono mnie kusiło strasznie. I to jest Eco Puna Black, 100% alpaka. Takie maleństwo, widzicie? Tu jest 25 gram, z tego co kojarzę. Tak, 63 metry, kolor 9005. To jest tylko jeden kolor, to jest naturalny kolor. To nie jest farbowanie, to jest cudownie miękkie, delikatne, takie tyci maleństwo. Oczywiście będzie szaliczek, bo chciałam to wypróbować, a najlepszym sposobem dla mnie na wypróbowanie włóczki jest zrobienie szaliczka i tak tu też będzie, ale już teraz jak dotykam motka, to podejrzewam, że będę się musiała wykosztować, chociaż nie jest to jakoś okropnie drogie, ale do najtańszych też nie należy, a tu są tylko 63 metry, więc wiecie, to na pewno będzie niedługo w robocie, bo już nie mogę się doczekać. Natomiast oprócz tego znalazłam w paczce prezenty od Paulinki, za co ogromnie dziękuję. I jedną z nich jest także nowość, włóczka Uma od Amano Yarns, przepraszam, dobrze mówię? Chyba tak. Tak, Amano Yarns. Ja bardzo lubię tą firmę, ona się pojawiła u Paulinki jakiś czas temu. Bardzo dobra jakościowo firma i ma świetne produkty. Macie u Paulinki też włóczkę Aini, tak się jakoś nazywa, koniecznie must have, jest przecudowna. Tutaj mamy, co my tu mamy? 25 gram, 210 metrów. Szukam składu, ale jakaś jestem nieprzytomna. Jest 37% Baby Suri, 37% Super Kit Mohair i 26% jedwab. Świetny skład. Paulinka wybrała genialny dla mnie kolor. Cudowny, ja uwielbiam takie rudości. Jest też cudownie miękka, ale mówię, nie ma sensu Wam teraz jakoś specjalnie o niej opowiadać, no bo musimy się streszczać. I kolejne 2 motki, które otrzymałam od Paulinki, ona jest po prostu przekochana i to są nowości. Widziałam dzisiaj na Instagramie, właśnie Paulinka je pokazywała. To są moherki od firmy Lana Gatto, ale to są Lux. I teraz, czy Wy to widzicie? Skąd ta nazwa Lux? To jest ten delikatny, piękny błysk. On nie jest nachalny. Tu widzicie w białym praktycznie jest tak delikatny, że aż ciężko go uchwycić kamerą. W słońcu na pewno będzie to widać lepiej, ale my mamy zachmurzenie tutaj pod Wrocławiem. Ale widzicie? O, przepiękne to jest. Tutaj mamy kolor 60-39, natomiast tu 60-27. Ten jest piękny. Ten też jest fajny, ale ten jest piękny. Już Wam mówię, tu jest 210 metrów, czyli standardowy moherek i skład 78% Super Kit Mohair, 14% Seta Silk, 4% nylonu i 4% poliestru, czyli to są te właśnie świecące dodatki. Jest to przyjemny moher. Ja z Lana Gatto moheru już korzystałam. Zrobiłam z niego ten sweterek z warkoczami tutaj takimi. Light Loop Sweater, coś takiego od Other Loops. Więc wiem, że to jest przyjemny moher.
Dokupiłam sobie też kolejny, żeby go połączyć z jedną z włóczką z Bicigar, również od Paulinki. No i to jest równie miękkie, równie przyjemne, także myślę, że nawet dla wrażliwych osób będzie on do przyjęcia. Warto spróbować oczywiście najpierw sobie z jednym moteczkiem, bo wiadomo, każdy ma inne odczucia, a ja jestem hardkorowiec, jak wiecie, i wszystko mi pasuje. Także tak, myślę, że to wszystko, kochani. Wiem, że tego jest sporo, wiem, że dla niektórych to jest, o Boże, wariatka, nie? No i dobra, jestem wariatka i dobrze mi z tym. Ja lubię kupować tutaj w Polsce włóczki. Ja owszem, mam masę włóczek i masę możliwości w UK, z tym, że jak ja mam wydawać pieniądze, to ja je chcę wydać u nas, w sensie wspierać nasze sklepy, nasze szczególnie młode, nowe sklepy. Bardzo chętnie wspieram, jeśli mogę. Wiem, że to jest kropla w morzu, ale zawsze coś, nie? I no co wam powiem, wiecie, że ja dużo testuję, ja dużo dziergam i ja lubię mieć dużo włóczek. I uważam, że to jest ok, tak samo jak uważam, że jest ok kupować sobie włóczki na konkretny projekt, tylko i wyłącznie w takiej ilości, jak w danym momencie potrzebujemy i tyle. Dla każdego jest inna opcja, każdy robi to, co chce i z czym się dobrze czuje. Także tyle. Się nagadałam. Idę zaraz robić kawę. I kochani, co jeszcze? No tyle, nie mam wam chyba dużo więcej do powiedzenia. Będą próbki, będą opowieści, przez najbliższy czas będziemy miały o czym rozmawiać, jeśli są tu też jacyś panowie. Będę wam na pewno zdawać relacje, jak to wygląda i tak dalej. Jeśli pojawię się u Yarn Power, to też na pewno tam chociaż taki tyci filmik nagram, żebyście mogli sobie zobaczyć. I ja teraz uciekam, kochani, uciekam do roboty, bo trzeba tam coś na świętach chrzestnej pomóc, chociaż mówię wam, męczę się, nawet mówię nie ma, co dopiero zejściem po schodach. Ale nieważne, choroba mnie nie pokona. Czyli co? Kod zniżkowy, kochani, do kokonków nadal jest aktywny. Tangled by K 5, tu wam napiszę, 5% zniżki. Ja sama wczoraj złożyłam zamówienie w nocy. No i sobie uświadomiłam, że przecież są święta, czyli niedziela, dzisiaj jest sobota, więc pewnie nie wiem, czy pracują. Niedziela, poniedziałek nic tutaj w Polsce nie pracuje, a ja w środę wylatuję, więc raczej mi to zamówienie nie przyjdzie na czas, więc będę je chyba musiała anulować. Ponieważ tam nie są włóczki, tam są żyłki do drutów, to co mi brakuje i tak dalej, więc jeśli nie odbiorę tego tutaj, to już wolę sobie w UK zamówić, no ale durna nie pomyślałam, tak? Ja jak nie chodzę do pracy, to ja nie wiem, jaki jest dzień. Ale to nieistotne, zobaczymy, jakoś to rozwiążemy. Tyle, kochani, na dzisiaj. Wiem, że to nie był standardowy vlog, może niekoniecznie wam się spodoba, ale chciałam, żeby się pojawił, ponieważ obiecałam wam i sobie, że będzie rutynowo, czyli co tydzień te vlogi będą się pojawiać. Ja bardzo na to liczę, że zawsze mi się to uda, bo i ja to lubię i mam nadzieję, że wy też to lubicie i w jakiś sposób doceniacie. Także życzę wam wesołych świąt, smacznego jajka, dużo majonezu, bo ja na przykład uwielbiam, i wszystkiego dobrego. I ja się z wami widzę już w kolejny weekend, już będzie nagrany vlog z mojego standardowego miejsca. A teraz jeszcze raz wesołych świąt i dziękuję wszystkim tym, którzy znaleźli chwilę czasu, żeby sobie ten mój vlog obejrzeć. Do zobaczenia, pa!